Witajcie. Dzisiejsze wideo poświęcone będzie szwedzkiej policji. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym Was prosić o subskrypcję kanału Kolory Szwecji, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Szwedzka policja jest organem składającym się z jednej rady, na czele którego stoi szef policji, który ponosi wyłączną odpowiedzialność przed rządem za działania całego organu. To rząd mianuje szefa policji. Obecnie w policji pracuje prawie 34 000 osób. W Szwecji jest 7 regionów policyjnych, odpowiedzialnych za operacje policyjne na określonym obszarze geograficznym. Pracami w regionie kieruje regionalny komendant policji. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że obywatel Szwecji może złożyć wniosek o paszport lub dowód osobisty na policji? Jedyne co musi zrobić, to umówić się na wizytę i osobiście przyjść do biura paszportowego z ważnym dokumentem tożsamości. Zanim przejdziemy do rodzajów policji, dowiedzmy się czegoś o historii, a jest ona naprawdę ciekawa. Za początek powstania pierwszej nowoczesnej szwedzkiej policji przyjmuje się 1850 rok. Nie oznacza to, że wcześniej nie istniał organ strzegący porządku. Już w średniowieczu, kiedy istniały prawa prowincjonalne, zarówno sądy, jak i komornicy królewscy odpowiedzialni byli za przestrzeganie prawa przez obywateli. W XVIII wieku w miastach zaczęto organizować swego rodzaju policję, której zadaniem było utrzymanie porządku i ostrzeganie przed pożarami. Nazywano ich strażakami. W 1776 roku w Sztokholmie powstała Królewska Izba Policyjna, która do niemal połowy XIX wieku działała ociężale na zasadach rozjemczych. W tym czasie manifestacje polityczne były powszechne. Podczas jednej z nich w 1848 roku w Sztokholmie wezwano wojsko, co skończyło się śmiercią kilku demonstrujących. Jeszcze przez około 50 lat policja budowała się organizacyjnie, by w 1900 roku stać się własną grupą zawodową. Na wsiach było nieco inaczej. W 1850 roku zdecydowano, że w każdej parafii będzie taki szeryf, kwatermistrz, lokalny policjant, coś w rodzaju wiejskiego dzielnicowego. Znał on lokalne warunki i był zarówno policjantem, jak i poborcą podatkowym. Na początku XX wieku takich policjantów było 2800. Ich wynagrodzenie wahało się od 50 do 300 koron rocznie. Aby się utrzymać, każdy z nich musiał mieć inny zawód na boku. Ten tytuł w oryginale Fjerdisman pozostał do 1954 roku, kiedy to został zmieniony na policjanta. Aż do lat 50. w zawodzie policjanta dominowali mężczyźni. Dopiero w styczniu 1958 roku pracę w policji rozpoczęły pierwsze kobiety. Tak na dobre, państwo szwedzkie zaczęło rządzić policją od 1965 roku. W 2015 roku policja z 21 niezależnych organów, Krajowy Zarząd Policji oraz Szwedzkie Laboratorium Kryminalistyczne zostały przekształcone w policję. Flota lotnicza szwedzkiej policji dysponuje 9 helikopterami, które stacjonują w Sztokholmie, Göteborgu, Malmö, Östersund i Boden. Dzięki czemu można ich używać na misjach w całej Szwecji. Większość zadań dotyczy akcji ratunkowych lub poważnych przestępstw, tam gdzie chce tego policja. To może być wszystko. Od podążania trasą ucieczki sprawców po napadzie z bronią, po ratowanie przygnębionych górskich wędrowców. Inne powszechne zastosowania to nadzór podczas demonstracji
i transport środków policyjnych, które muszą zostać szybko wprowadzone, takich jak technicy bombowi lub krajowa grupa zadaniowa. Podczas misji lotniczych pilot ma zawsze przy sobie operatora lotu taktycznego. To on obsługuje wyposażenie techniczne, gdy helikopter jest w powietrzu. Zarówno piloci, jak i operatorzy są policjantami. Szkoleni są we własnej szkole lotniczej policji. Na jednym tankowaniu mogą pozostawać w powietrzu przez 2 godziny. Wiadomą rzeczą jest, że każdy dosiadający policyjnego konia jeździec musi być policjantem, dlatego skupmy się na samych koniach. Konie pracujące dla policji mają specjalne wymagania. Muszą także być w stanie robić rzeczy, których konie zwykle się boją, takie jak tłumy, ruch uliczny, trzepoczące przedmioty i praca w pojedynkę. W szwedzkiej policji służy około 60 koni. Wszystkie konie policyjne są brązowe, ciemnobrązowe lub kasztanowe. Dzieje się tak, ponieważ odróżnienie określonego konia w tłumie powinno być trudniejsze. Ponadto wszystkie konie są półkrwi i wykastrowane. Koń policyjny normalnie pracuje przez około 15 lat. Konie policyjne transportowane są w dwojaki sposób. Tutaj mamy przykład przyczepy zapinanej do suwa, a tutaj specjalny, wygodny autobus. Wszyscy policjanci w służbie zewnętrznej mają zadanie utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na drogach. Obszary priorytetowe to prędkość i trzeźwość. Ponadto sprawdzane jest stosowanie sprzętu ochronnego, prawa jazdy kierowców i zachowanie kierowców w ruchu drogowym, czyli jednym słowem standard. Jak wyposażony jest przeciętny radiowóz, który nie służy jedynie do ścigania piratów drogowych, powie nam Linda, a ja będę udawał lektora. Zanim wyjedziemy na drogę, zawsze sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. Stan ogumienia, głębokość bieżnika. W policyjnych samochodach stosowany jest wyższy bieżnik niż w zwykłych samochodach. Sprawdzamy oświetlenie samochodu, jak i sygnałów świetlnych. Na wyposażeniu mamy jeszcze torbę z rzeczami takimi jak: mam tutaj ubranie zapasowe, hełm, kamizelkę odblaskową, torebkę z wyposażeniem technicznym, które potrzebne jest do śledztwa na miejscu zbrodni, i to w zasadzie wszystko, co w niej jest. Tutaj jeszcze jest trochę innego wyposażenia. To jest znak ostrzegawczy, który ma ostrzegać, że w pobliżu zdarzył się wypadek. Tutaj mamy rurki do kontroli trzeźwości. A tutaj mamy inne wyposażenie. Latarka ostrzegawcza, apteczka pierwszej pomocy. Mamy tu linkę holowniczą. Jeśli ktoś leży w wodzie i potrzebuje pomocy, można go nią wyciągnąć. Koc grzewczy dla kogoś, kto jest wychłodzony. Taśma do krępacji nóg. Kilka dodatkowych żarówek. Zwykła taśma policyjna. Ponadto kilka różnych torebek, które są niezbędne do zabezpieczenia dowodów. To jest dodatkowe nakrycie używane w radiowozie, gdy przewozi się kogoś brudnego lub
zakrwawionego. No już teraz możemy jechać. Po wejściu do samochodu zaczynamy od włączenia Polmana. To nasz system radiowy, którego używamy do komunikacji z naszym centrum komunikacyjnym. A tutaj mamy różne rodzaje alarmów. Tu mamy dodatkowe lampy na bokach samochodu. To jest blokowanie drzwi z tyłu. Mamy również nawigację. No i oczywiście musimy sprawdzić radio, czy działa poprawnie. Policja morska zapobiega przestępstwom na zbiornikach wodnych i lądzie. Interweniuje w ich sprawie. A jakie są zadania Policji Morskiej? To m.in. zapobieganie pijaństwu, przekraczaniu prędkości i zaniedbaniom w ruchu morskim oraz interweniowanie przeciwko nim. Zapobieganie kradzieżom silników łodzi, samych łodzi i innych pojazdów wodnych i oczywiście interweniowanie w przypadku zgłoszenia takiego faktu. Policja prowadzi działania przeciwko kłusownikom oraz nadzoruje wędkarzy. Bierze udział w akcjach ratowniczych i poszukiwawczych. Bada naruszenia przepisów dotyczących rybołówstwa. Podobnie jak inni funkcjonariusze policji, interweniują przeciwko wszystkim przestępstwom, niezależnie od tego, czy mają one miejsce na lądzie czy na wodzie. Policja morska ma 12 takich policyjnych łodzi. W okręgu sztokholmskim znajduje się 9, a w Västra Gotland 3. Służą one do misji patrolowych i zwiadowczych przez cały rok i mogą być prowadzone nawet w ciemności i surowej pogodzie. Poza łodziami takiego typu są jeszcze oczywiście mniejsze jednostki, potrafiące rozpędzić się do 60 węzłów, skutery wodne oraz cywilne łodzie do misji zwiadowczych. Szwecja to raj dla sportów wodnych. Tak naprawdę jest tu około 1 miliona łodzi, więc policja ma czym się zajmować. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wspaniałym środowisku wodnym i związanej z nim turystyce wodnej, polecam film Szwecja Wodny Świat na moim kanale. A teraz przechodzimy dalej. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, czym zajmuje się tego rodzaju policja. Elastyczność działania, szybkość dotarcia do celu oraz w miejsca, gdzie samochód się nie zmieści, to zalety, których nie sposób przecenić. Reszta to zwykła policyjna robota. Szwedzka policja stawia na markę BMW. Z boku ekranu wyświetli się lista modeli służących w tej formacji. Poza BMW w szeregach policji zobaczyć można jeszcze Hondę ST1300. Terroryzm oraz zorganizowane grupy przestępcze to poważny problem w tym kraju. Z policyjnych statystyk wynika, że w 2019 roku zgłoszono 257 zamachów bombowych. Strzelaniny wynikające z konfliktów między gangami są tu prawdziwym utrapieniem policji. Do tego typu zadań delegowane są specjalne siły szybkiego reagowania oraz policja bezpieczeństwa,
która prowadzi prace wywiadowcze i podejmuje środki w celu zapobiegania atakom terrorystycznym. Powstrzymanie działań terrorystycznych skupia się na rozpoznaniu i uniemożliwieniu finansowania, wsparcia logistycznego, szkoleniu, rekrutacji lub radykalizacji. Znaczna część pracy Policji Bezpieczeństwa nie jest zatem widoczna w liczbie dochodzeń wstępnych oraz wyroków. Poprzez rozpoznanie fizyczne i techniczne w oparciu o informacje z różnych źródeł oraz narzędzie zwane tajnym przymusem, policja tworzy przewagę informacyjną. Obejmuje ona tajne przechwytywanie i nadzór komunikacji elektronicznej, przechwytywanie tajnych pomieszczeń, tajny nadzór kamer, tajne przechwytywanie danych i kontrolę poczty. Decyzję o zastosowaniu tajnych środków przymusu podejmuje sąd. Teraz już chyba wiadomo, skąd wzięła się ta nazwa. Tajny przymus. Ciekawe. Czas na podsumowanie. Policja ma tu co robić. Miks narodowości, które często nie chcą współpracować, współistnieć czy asymilować się ze społeczeństwem, stwarza dodatkową trudność w utrzymaniu porządku. Praca policji w Szwecji niewiele różni się od podobnych tego typu jednostek na całym świecie. Policja ma chronić i służyć i muszę przyznać, że starają się jak mogą. Praca policjanta jest stresująca, niebezpieczna i obciążona dużym ryzykiem utraty zdrowia. W tych warunkach frustracja może powodować różne skrajne zachowania. Na całe szczęście większość policjantów radzi sobie z tymi przykrymi emocjami i stara się godnie wykonywać swój zawód. Jeśli podobał Ci się film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dziękuję za oglądanie.